jak są takie młodzieżowe spotkania, że jak są normalnie politycy w Sejmie, to było takie jakby ala młodzieżowe, że młodzież się wypowiadała. I była dziewczyna, co była tak mega zapisem, ona zaczęła tam krzyczeć, że ona dziękuję temu, że mamy taki rząd, ponieważ ona nie boi się w nocy wyjść na ulicę, bo wie, że nikt jej nie zgwałci, żaden Arab, żaden właśnie czapak i tak dalej. Zaczęła tak rozmawiać. Po prostu Naprawdę się nie boi? Jakby to... Ale nie, ale i właśnie chodzi o to, że nie pomyślała o tym, że przecież właśnie każdy mógłby to zrobić. Tu nie przyjmujemy, gdzie według mnie, no proszę, tyle osób właśnie wyjeżdża chociażby do Anglii. A oni tak bardzo chcą przyjechać do Polski, po prostu marzą o tym, żeby tu Polsce nie być. chcą, bo nie ma socjalu. No właśnie, o tym mówię. Oni chcą... Na moje mogliby przyjmować tych wszystkich uchodźców, o ile oni mieliby ważne papiery. Bo I pracę to w jest, sumie. to jest cholipka właśnie ten problem. Ale że to ci jest wszyscy ludzie, trudne którzy i uciekają, zweryfikować. No jeśli ktoś jest w stanie przedstawić papiery, że jest stąd, jest to i jest tym i tym, to czemu mielibyśmy go nie przyjąć? Właśnie. No Jeśli tak. jest w stanie udowodnić, kim jest i tak dalej, ma papiery, to jestem za tym, żeby ich przyjmować. No właśnie, i nie wiemy, czy na przykład ten człowiek jest członkiem jakiejś organizacji, nie wiem, terrorystycznej czy tak dalej, no bo trudno jest to bardzo zweryfikować. Ale inaczej, mimo jeżeli wszystko- No mówi tak. się, że to są gwałciciele po prostu Nie, to też i przesada, tak dalej, nie? No właśnie chodzi o to, że żeby nie popadać ze skrajności w skrajność. No i ciężko jest... No tak, ale wytłumaczyć, człowiekowi, ale który ucieka przed wojną też... No tak, ale moja mama mieszka w Niemczech i mówią, że tam jest multikulti tak zwane. No i Czy kochanek statystyk Turków w tak. Berlinie też jest bardzo dużo. Ja przez to, że ja tam mam rodzinę w Berlinie, to ja tam byłem powiedzmy w ciągu roku, jestem tam raz na rok mniej więcej, nie? No może to nie jest dużo. Aczkolwiek jak na powiedzmy takiego Polaczka, hehe, no to i tak jest wystarczająco. Powiem wam, że naprawdę te dzielnice się porobiły. Względem tego, co było kilka lat temu, to jest jeszcze bardziej. Ale z Powiedzmy drugiej dzielnica strony chińska, oni dzielnica nie są- turecka, nawet policja już tam nie ma Ale wstępu. oni nie są aż tak... Już nawet policja tam nie wjeżdża. Ale gdzie mama mieszka? Przy granicy z Polską. Tam się w ogóle nie odczuwa. Tam są ludzie po prostu, co przyjechali właśnie na przykład z Turcji i oni po prostu sobie tam żyją, że nie ma takich sytuacji, że są jakieś zamachy i tak dalej. No W ogóle swoją drogą powiem wam, że jak byłem w Berlinie i były mistrzostwa, chyba 2014 rok to był. Nie pamiętam, czy to były mistrzostwa świata. Myśmy poszli do jakiegoś lokalu z bratem oglądać mecz. I jacyś kebabi, w sensie no jacyś Turkowie, No. zaczęli się do nas przypieprzać, że my w ogóle śmieliśmy wejść do lokalu, nie? My byliśmy we dwóch. Myśmy się trochę bali, obstarali się, bo ich było z 5 czy z 6, ale w tym samym lokalu byli Rosjanie. W 6 czy w 7. Jak usłyszeli, że jakby język polski usłyszeli i słyszeli, że Turcy się do nas coś tam mają jakiś problem, ich nie obchodziło o co chodzi. Też zauważyłem, że strasznie Rosjanie za Polakami też w Berlinie stoją, że Słowianinowi jednak mimo wszystko coś tam pomaga. Może- Podeszli do nas, podeszli do tych Turków, nie? I powiedzieli, że ci kurwa nas ruszą, to niech zapierdolą i wyciągnęli maczety. Co ja byłem przerażony, nie? No. A Turcy, przepraszam, ja nie wiedziałem, że wy z wami, nie? Ja miałam taką sytuację. Ten chłopak mi Berlin, opowiadał. 2014. Ten chłopak mi opowiadał, bo on często stopem podróżował i był z kolegą. No i tam na stopa podróżowali, no i jak ktoś jedzie, to nie wie skąd jest, nie? No i tam się spytali skąd jesteście i tak dalej, oni powiedzieli, że z Turcji. I od razu się zmieniło nastawienie, zaczęli gadać ze sobą po rosyjsku, zaczęli się śmiać, widać, to było wyraźnie, że się śmieli z nich i tak dalej. Jakieś żarty chamskie i w ogóle. I oni mówią, że sorry, ale to jest nie w porządku trochę, bo my w ogóle nie wiemy, o czym mówicie i oni powiedzieli, nie przejmuj się, coś tam, wiesz, i dali im jakieś cukierki i tak dalej. Mój chłopak tego nie wziął, no nieważne, nie wziął tego i ten drugi to wziął i od razu usnął potem, dopiero się obudził, wiesz, tamten go pilnował, potem jak wysiadł, to był taki trochę Nie ten tego. w ogóle, no. Anglicy są bardzo przeciwni, bo niby zabieramy pracę podobno. W Londynie jest nas ponad 1 000 000 osób. Polaków. Bardzo dużo. To jest spora Słyszałam, komunikacja. że w ogóle Polacy są jedną z... My jesteśmy pierwszą No mniejszością. właśnie. Jest to... Jesteśmy pierwszą mniejszością, później są Turcy albo... A też bardzo dużo po wojnie wyjechało Polaków tam. Ja nie Krystyna Pawłowicz to jest taka posłanka, która... Prawo i Sprawiedliwość, bardzo mocna prawica, A, pierdoli, dobra, rozumiem już. pierdoli od rzeczy, jakby Dokładnie, już nie ale chodząc Trudno o o to, niej że nie można... słyszeć, jak mieszkasz w Polsce, bo każdy się z niej śmieje. Znaczy każdy się... W ogóle nic nie No właśnie, Wiesz co, chodzi o to, ciężko że ją opisać, musiałabyś zaczęłam posłuchać. wchodzić na profile osób, co tam mówili, że bardzo super Pani Krystynko, że popieramy i ci ludzie mieli po Też super kilkadziesiąt followersów
Oni też na tak. Twitterze, tyle po prostu polubień, a pisali o tym, niektórzy mieli w opisie hashtag German Death Camps, hashtag Jewish Truth i w ogóle takie rzeczy w opisie, gdzie się pisze na przykład, nie wiem, jestem Ola, mam tyle No lat, tak. lubię słuchać muzyki, to oni mieli takie rzeczy i po prostu to była taka propaganda.